Dzień dobry kochani, Chris Sieniawski, Chris na Bali. Dawno już nie było żadnego odcinka. Ostatnio spojrzałem na to moje konto nieszczęsne na YouTube i zobaczyłem, że tylko jeden odcinek w tym roku, a już jest grudzień, także no chyba pora to zmienić. Generalnie po pandemii mocno żeśmy pracowali, długo żeśmy się podnosili, ponieważ nasze centrum nurkowania było zamknięte przez ponad 2 lata, natomiast przez ostatni rok wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę i już stanęliśmy na nogi, także mogę się zająć kręceniem YouTube'ów dla Was, no i dla siebie, bo bardzo to lubię. Zatem to jest kolejny odcinek po długiej przerwie. Dzisiaj będzie o nurkowaniu. Dzisiaj jesteśmy w Amed, w zatoce Lipa Bay. To jest jedno z najciekawszych, najpiękniejszych miejsc na nurkowanie i snorkeling w ogóle na Bali. Dzisiaj jest piękna pogoda, mimo że jest pora deszczowa. Teraz jest 13 grudnia, o właśnie pamiętna data, 13 grudnia. Natomiast zobaczcie, przepiękna pogoda tutaj w Amed. Zwykle jest tak, że na wybrzeżu jest nawet w porze deszczowej i jest dużo ładniejsza pogoda niż na przykład w Ubud, nie? W każdym razie przyjechaliśmy tutaj na nurkowanie, zatem za chwilę opowiem Wam, jak tutaj to wygląda, no i oczywiście zabiorę Was pod wodę, nakręcimy jakiś klip i opowiem Wam, co tam u nas słychać. Także zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Chris na Bali. Patrzcie, na tej plaży jest mnóstwo takich łodzi, parkuje. Taka łódź się nazywa Jukung i generalnie jest to rybacka łódka. It's good for fishing, to see the sunrise, sunset. If you wanna go like do scuba diving, please help my father. My name is Iju. Iju is a dive master, Dive yeah? master, yeah. Okay. And we are fishermen. Fisherman, yeah? Our boat called Jukung. Jukung. It's our traditional fishing boat. Yeah? Fish usually mackerel. Mackerel. Yeah. And sometimes maki-maki? Sometimes we catch mahi-mahi or tuna. But how you catch? Net or with the hook? We use hook with the trolling line. Okay. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Ten koleżka Iju jest dive masterem, on czasami dla nas pracuje jako tak zwany freelancer, po prostu nasza baza zatrudnia tylko jednego dive mastera, no i ja jestem oczywiście instruktorem, ale jak mamy więcej ludzi, to po prostu bierzemy tak zwanych freelancerów i tutaj w rejonie Amed i Tulamben, bo jesteśmy teraz na północno-wschodnim wybrzeżu, mieszka przynajmniej kilkudziesięciu, mamy numery do kilkudziesięciu chłopaków tutaj miejscowych, więc bardzo często po prostu ich bierzemy jako przewodników. Także nasz dive master powiedział, że jego ojciec jest rybakiem, właśnie to jest jego łódź i jakby ktoś chciał na przykład popłynąć na ryby, czy właśnie snorkeling, to można ich wynająć i sobie z nimi popłynąć. My generalnie tutaj nurkujemy z brzegu, zobaczcie, tutaj jest plaża i tędy się wchodzi do wody, ubieramy się w tej knajpce, tam będziemy wchodzić do wody tędy z plaży i zaraz zanurzamy się, zaraz przy brzegu i tu jest bardzo łagodnie schodzi dno i jest taki przepiękny wrak statku, mały wrak, to się nazywa Japanese wreck, czyli japoński wrak, przepięknie obrośnięty koralowcami, także zabiorę Was tam dzisiaj, zobaczycie pod wodą jak to wygląda i jest przepiękna rafa koralowa. Tutaj jak się wejdzie prosto z brzegu, już dosłownie 30 metrów od brzegu powierzchni widać korale, także jak ktoś by chciał sobie tutaj po prostu przyjechać na snorkeling, to może przyjechać we własnym zakresie. A tutaj chłopaki w tej restauracji też mają taki kantorek, gdzie wynajmują sprzęt do snorkelingu, płetwy, maski, rurki, więc nawet nie trzeba mieć swojego. Mają też jakieś kapoki i tu można wejść z brzegu i sobie ponurkować, nie posnorkować. Także nie potrzeba do tego żadnego przewodnika, ponieważ tutaj jakby warunki są idealne. Przeważnie jest bardzo płaska woda i jest płytko też. Tom będzie teraz praktykował nawigację podwodną. So, opposite. You have this window here
So you should be able to see this window on the left wrist, yeah? Like this, yeah? Yeah. We talked too. We're gonna do deep dive on December 27th. Okej. December 27. A ja dzisiaj nurkuję z dwoma Amerykanami z Nowego Jorku, także jeden mieszka na Bali już od 2 lat, a drugi jego kolega przyjechał go odwiedzić i Matt, który jest ten, który mieszka tutaj, robił mnie kurs Dive Mastera, także on chce zostać instruktorem i będzie kończył teraz w ciągu 2 czy 3 dni mamy skończyć kurs Dive Masterski i dostanie uprawnienia przewodnika podwodnego, a jego kolega Tom przyjechał tutaj na wakacje na 1,5 miesiąca i robił u nas kursy i już zrobił OWD, czyli ten kurs podstawowy, zrobił też Nitrox kurs i teraz robimy kurs dla nurków zaawansowanych, Advanced Open Water Diver, także przyjechaliśmy tutaj. Już dzisiaj skończymy ten kurs. Wczoraj robiliśmy 3 nurkowania w Tulamben na wraku Liberty, a dzisiaj będziemy tutaj kończyć. Będziemy robić nawigację podwodną z kompasem i będziemy też robić wideofilmowanie podwodne. Oczywiście nieodłączna kapliczka tutaj jest przy restauracji, ponieważ Balijczycy się codziennie 2 razy modlą. Tutaj możecie wypożyczyć sprzęt do snorklingu. A tu jest, zobaczcie, restauracja taka nieduża i można sobie naprawdę dobrze pojeść. Co jest fajne na Bali, to wszędzie mają dobrą kawę. Ja akurat sobie zamówiłem Bali Coffee, czyli taka po prostu zasypywana kawa, ale tu akurat mają z mlekiem kokosowym, więc troszeczkę inna. Do tego smaku trochę trzeba się przyzwyczaić, ponieważ no nie każdy lubi smak mleka kokosowego. Także Tom będzie robił nawigację podwodną z kompasem, a natomiast Matt ma za zadanie zmapować miejsce, bo jednym z elementów jakby kursu Dive Master jest zrobienie mapy. To jest element zaliczeniowy i potem w przyszłości, jak taki Dive Master zajmuje się nurkami, którzy mają licencję, on robiąc im odprawę przed nurkowaniem powinien umieć narysować taką mapę i opowiedzieć, jak będzie przebiegać nurkowanie, jak się układają prądy, gdzie się wchodzi do wody, gdzie się wychodzi i co pod tą wodą można zobaczyć i oczywiście głębokości muszą być rozrysowane. No dobra, my jesteśmy po pierwszym nurkowaniu, już zjedliśmy lunch, bardzo dobre Navi Champur. No i teraz będziemy robić drugie nurkowanie. Na pierwszym nurkowaniu mieliśmy trochę prądu,
Tutaj my jesteśmy akurat u styku dwóch oceanów, spokojnego i indyjskiego, i tutaj te wody się mieszają, bo woda cieplejsza jest w Pacyfiku, natomiast w Oceanie Indyjskim jest znacznie chłodniejsza. I teraz ja na przykład zrobiłem błąd, bo poszedłem nurkować bez pianki, no i zmarzłem, ponieważ był lekki prąd od strony indyjskiego, i który przyniósł znacznie chłodniejszą wodę. Natomiast teraz się to wszystko zmieniło i napływa woda od strony Pacyfiku i prawdopodobnie będzie cieplej. Temperatura była od powiedzmy 26 do 28 stopni, teraz spodziewamy się około 30, no i robimy ostatnie nurkowanie dzisiaj i w ogóle ostatnie nurkowanie Toma, który robił u nas 2 kursy, Advanced Open Water, teraz to jest kurs dla zaawansowanych. Wczoraj robiliśmy 3 nurkowania, dzisiaj kolejne 2 i Tom wyjeżdża stąd jako nurek zaawansowany. Także obejrzyjcie do końca ujęcia spod wody, ale ja już się teraz żegnam, także dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętajcie, że można wziąć udział w takich nurkowaniach z nami. Wystarczy wejść na stronę www.divingbali.pl i tam są wszystkie informacje i kontakt do nas. Także jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Chris na Bali. Ciao.